Cześć, witam serdecznie w materiale poświęconym usługom chmurowym Blackview Cloud. To jest rozwiązanie, które miało swoją premierę przeszło 10 lat temu, bo jakoś właśnie 10 lat temu pierwszy raz ta usługa została zaprezentowana i wtedy też ją recenzowałem. Zresztą materiałów na temat Blackview Cloud na kanale znajdziecie dość sporo, ale co jakiś czas te usługi, te funkcje są aktualizowane, są dodawane nowe możliwości. Więc i tym razem właśnie chcę zaprezentować jakby najnowszą edycję Blackview Cloud, szczególnie aplikację na smartfon i co się w niej kryje, jakie możliwości, jakie funkcje tam znajdziecie według stanu na wiosnę, właściwie marzec, to już wiosna roku 2026. Chociaż w międzyczasie, na przestrzeni tych lat pojawiło się wiele konkurencyjnych rozwiązań chmurowych innych producentów wideorejestratorów, czyli takich, które pozwalają na komunikację zdalną z aplikacji w smartfonie z wideorejestratorem przez sieci 4G, LTE, generalnie przez internet, to ja uważam osobiście, że Blackview Cloud jest wciąż najbardziej rozbudowaną, najbardziej kompleksową i oferującą największy wachlarz możliwości i funkcji usługą chmurową na rynku. No a w tym materiale pokażę Wam, co konkretnie się w niej kryje. Zapraszam. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Na początek Blackview Cloud, co jest właściwie potrzebne, żeby skorzystać z tych możliwości? No to oczywiście wideorejestrator Blackview, kompatybilny z usługą Cloud, ale właściwie wszystkie wideorejestratory w bieżącej ofercie Blackview są kompatybilne. Co więcej, cały ekosystem, czyli wideorejestratory i cała usługa Blackview Cloud jest projektowana już od dłuższego czasu w takiej filozofii Cloud First, czyli to, co Wam za chwilę pokażę, to jest komunikacja z wideorejestratorem w pierwszym rzędzie właśnie poprzez chmurę. Nie muszę być w pobliżu wideorejestratora, w pobliżu kamery, żeby się z nią komunikować. Właściwie to ta funkcja komunikacji bezpośredniej z wideorejestratorem jest schowana relatywnie głęboko w tej aplikacji. Tak więc podejście takie, czy założenie takie, że wideorejestrator jest zawsze połączony z chmurą, no tutaj zdecydowanie wyróżnia Blackview na tle konkurencji, gdzie w innych wideorejestratorach ta chmura jest jakby dodatkiem, a tutaj można powiedzieć taką podstawą w ogóle filozofii działania. No ale dobra, a jak wideorejestrator ma być połączony z usługami chmurowymi Blackview? No albo przez hotspot Wi-Fi, kamera łączy się przez sieć Wi-Fi, albo taki mobilny routerek, który można sobie wrzucić do samochodu, albo przez sieć taką domową, lokalną Wi-Fi. Alternatywnie poprzez kartę SIM i tutaj są do wyboru albo zewnętrzny moduł LTE, albo wbudowany moduł wewnątrz kamery, w zależności od tego, jaki model wideorejestratora, z jakim wideorejestratorem konkretnie, z którym modelem mamy do czynienia. Cały proces konfiguracji i połączenia czy parowania wideorejestratora z usługami chmurowymi i z aplikacją prezentuję w osobnym filmie. Link oczywiście w opisie pod tym filmem. Ok, mam odpaloną aplikację Blackview. Wideorejestrator już sparowany, połączony z chmurą mam w samochodzie. Jest to Blackview Elite 10. Proszę bardzo, tutaj mam Blackview Elite 10. Tutaj mam pięknie do niego przysposobiony moduł LTE, a pod fotelem kierowcy Powerbank Blackview Ultra Battery B130A. O, proszę. Ok, aplikacja odpalona, no i mam główny ekran i na nim mam kartę z moim wideorejestratorem, który jest w tej chwili w samochodzie. Tu na dole mam kilka zakładek, do nich jeszcze przejdę. Tu mogę dodać dodatkową kamerę do mojego konta. Tutaj jest połączenie z powerbankiem i podgląd tego, jak powerbank, jakie ma parametry pracy. No i na górze są jeszcze tutaj dwie zakładki pomiędzy widokiem tym głównym. I jest jeszcze drugi widok, w którym mogę podejrzeć światową mapę de facto wszystkich użytkowników Blackview. Wycentrowane jest na moją lokalizację, mojego samochodu. Ale jak sobie zrobię zoom out, no to zauważymy, że mam podgląd na lokalizację innych użytkowników Blackview. Wydaje się, że to jest trochę creepy, że mam podgląd do innych lokalizacji, natomiast w ustawieniach wewnątrz aplikacji można zmienić, żebyśmy my sami nie byli w ten sposób wykrywani. Po prostu ci użytkownicy tego nie zmienili albo celowo zostawili włączone, żeby można było ich podglądać w pewnym sensie. Wracam do zakładki głównej, czyli ekranu głównego, no i koncentruję się teraz na tych kafelkach. No bo tak, na górze mam Blackview Elite 10, to jest nazwa mojej kamery.
Tu jest poziom naładowania powerbanku, który mam w samochodzie, do którego jest podłączona kamera. Za chwilkę jeszcze o tym szerzej opowiem. No i po kolei kafelki. Zdalne odtwarzanie, czyli dostęp do wszystkich nagrań, które są zgromadzone na karcie pamięci wewnątrz wideorejestratora. Jedna z unikalnych cech Blackview Cloud. Nie kojarzę, żeby jakiś inny producent, nie kojarzę tak na szybko, chyba Vantru ma coś takiego, ale nie jestem pewien, ale na pewno Blackview jako jeden z nielicznych, być może jedyny, ma właśnie taką funkcję, że mogę podglądać wszystkie nagrania, które są zgromadzone na karcie pamięci wewnątrz wideorejestratora. Co więcej, mogę je sobie tutaj tymi kropeczkami nawet pobrać poprzez internet, poprzez sieci 4G, albo na mój telefon, albo skopiować na taką jakby wirtualny dysk w chmurze w ramach Blackview Cloud. No i oczywiście mogę też je usunąć z karty pamięci zdalnie. Znowu podkreślam, jest to ta właśnie filozofia Cloud First. Wracam z powrotem, kolejny kafelek, zdalny podgląd na żywo, czyli po prostu podgląd tego, co w danej chwili kamera widzi. W tej chwili samochód właściwie z kamerą jest zaparkowany pod moim biurem, pod firmą, pod wideorejestratory 24, więc widzę na żywo, co się w tej chwili tam dzieje. Mogę też przełączyć sobie na kamerę tylną. No ale tu mam tylko płocik, więc niewiele się dzieje. Z powrotem naprzód. Mogę też sobie włączyć dźwięk, mogę włączyć wysyłanie dźwięku. W tej chwili, jak tutaj tą ikonkę kliknę, to co teraz mówię, wybrzmiewa z głośnika wewnątrz wideorejestratora, więc jeżeli ktoś byłby w środku albo jechał tym samochodem, no to mógłbym z nim w ten sposób porozmawiać. Taka ciekawostka, że też taka funkcja tutaj jest. Cofam się do ekranu głównego, kolejny kafelek, powiadomienia. W tej chwili czeka na mnie 9 powiadomień. No i cóż, no powiadomienia to po prostu lista wszystkich powiadomień, które kamera wysłała do mnie, czy podczas jazdy, czy podczas postoju. Generalnie chodzi o historię powiadomień, które zostały wysłane. Do niektórych z nich właściwie do każdej z nich mogę wrócić. Jeżeli wykryto wstrząs w trybie parkowania, mogę sobie tutaj odtworzyć albo podgląd na żywo, albo mogę po prostu odtworzyć dany plik, który wywołał dane powiadomienie. No, tutaj akurat jest nagranie z jakiegoś zdarzenia parkingowego, wstrząsu. No, przypuszczam, że rano jak wsiadałem do samochodu, trzasnąłem bagażnikiem, więc wywołało się takie powiadomienie pod moim domem, więc też mogę po prostu do takich powiadomień sobie później wrócić. Ostatnia rzecz tutaj na tym ekranie to są ustawienia tych powiadomień, czyli możemy wybrać kategorię powiadomień, jakie chcemy otrzymywać. Jak widać, nie wszystkie tutaj mam zaznaczone, nie chcę, żeby wszystkie jakbym miał zalew tych powiadomień, ale tutaj też możemy sobie to skonfigurować. Kolejny kafelek to chmura, czyli przegląd nagrań zapisanych w takiej wirtualnej przestrzeni, wirtualnym dysku oferowanym przez Blackview Cloud. No i tu mamy dwie zakładki, przekazanie podglądu zdarzenia na żywo, czyli chodzi o zdarzenia, które kamera wykryła, czy to na postoju, czy podczas jazdy i automatycznie zabezpieczyła do chmury. Przy czym zaznaczam, że to są low. One są trochę bardziej skompresowane, trochę mają obniżoną jakość, przez to zajmują mniej miejsca i szybciej się wysyłają do tej chmury. Druga zakładka, mój dysk, czyli te nagranie, które ja samodzielnie sobie skopiowałem na przykład z karty pamięci właśnie na tą przestrzeń chmurową. Tutaj testowo sobie wysłałem właśnie taki jeden plik. No, generalnie taka forma takiego podręcznego dysku wirtualnego. Kolejna zakładka, raport. To są raporty ze stylu prowadzenia samochodu. One generują się raz na dzień, no to więc cofnę się do jakiegoś wcześniejszego dnia. To bardziej traktuję to w ramach ciekawostki. No generalnie jak widać 100% bezpiecznie prowadziłem samochodu, nieuważne prowadzenie, brawurowe prowadzenie nie są tutaj generowane, albo byłem po prostu bardzo uważny, albo niebrawurowy, albo tam gdzieś po prostu jakąś funkcję, bo prawdopodobnie wyłączyłem jedną z tych funkcji, która za to odpowiada i dlatego te dane się tu nie wyświetlają, więc potraktuję to w ramach ciekawostki, takiej statystyk prowadzenia samochodu, ale no powiedzmy nic takiego szczególnie godnego uwagi. No, kolejna zakładka GPS tracking, czyli śledzenie GPS. No cóż, to jest jedna z tych takich negatywnych zmian w Blackview Cloud na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ kiedyś ta funkcja była dostępna już w planie darmowym, natomiast no teraz już wymaga upgrade'u do planu płatnego. Ja korzystam z darmowego, dla mnie jest on wystarczający, więc tej funkcji nie pokażę, natomiast generalnie sprowadza się ona do tego, że możemy śledzić położenie pojazdu, właściwie wideorejestratora na żywo na mapie. Natomiast fajną nowością, która się pojawiła w zamian za to w bezpłatnym planie Blackview Cloud, to jest monitorowanie napięcia akumulatora, a właściwie powerbanku, który jest pod fotelem
jest też marki Blackview i jest sparowany z wideorejestratorem. Więc jeżeli wejdę tutaj w tą zakładkę akumulator, to kamera zaraportuje mi przez chmurę, jaki jest poziom naładowania powerbanku, który ją w tej chwili zasila w trybie parkingowym. Mogę sprawdzić po prostu, jakie jest aktualne naładowanie, no i oszacować, jak długo jeszcze kamera może pracować na postoju. Więc to jest akurat fajna funkcja, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Tutaj mamy też, jak widać, jakieś statystyki historyczne, jeśli chodzi o ładowanie powerbanku. Natomiast zaznaczam, że ta funkcja działa tylko i wyłącznie z powerbankiem marki Blackview. Testowałem z C-Linkiem, no i C-Linka niestety aplikacja nie rozpoznaje, no ale to w sumie zrozumiałe. Co jeszcze? Pod kafelkiem mamy więcej funkcji. Tutaj jest właśnie ta schowana funkcja podłącz kamerę samochodową lokalnie przez Wi-Fi, czyli to jest coś, co jest domyślnym trybem połączenia dla właściwie wszystkich innych wideorejestratorów obecnych na rynku. Natomiast w przypadku Blackview jest to po prostu dodatkowa funkcja schowana gdzieś tam pod spodem, bo filozofia jakby opiera się na tym, że kamera jest zawsze połączona, zawsze w chmurze i można ją przez tą chmurę w pełni jakby obsłużyć. Jakbym teraz był w samochodzie i chciał się połączyć lokalnie właśnie z kamerą przez Wi-Fi, to nawet nie wszystkie te funkcje byłyby tu dostępne, te wszystkie funkcje stricte chmurowe, no po prostu by tutaj znikły. Dalej, ustawienia połączenia z chmurą, to o czym wspominałem na początku, możemy wybrać połączenie przez kartę SIM, czyli moduł LTE, albo przez hotspot Wi-Fi. Tutaj przy okazji ciekawostka, jeżeli mamy podłączony moduł LTE, bądź kamera posiada moduł LTE zintegrowany i domyślnie łączy się właśnie przez ten moduł LTE, mimo to możemy skonfigurować w ustawieniach kamery połączenie z hotspotem Wi-Fi. To rozwiązanie daje nam taką przewagę, że jeżeli sobie zdefiniujemy, że kamera ma się łączyć z domową siecią Wi-Fi, łączyć się z chmurą poprzez domową sieć Wi-Fi, a poza domem się łączy przez kartę SIM no i moduł LTE, no to gdy podjedziemy pod dom i kamera złapie zasięg lokalnej sieci domowej Wi-Fi, to przełączy się na tą właśnie sieć, przez to dane komórkowe czy pakiet na karcie SIM nie zużywa się podczas postoju pod domem, więc warto mieć to na uwadze, gdy korzystamy z modułu LTE, bądź kamera ma taki moduł wbudowany i kartę SIM w środku. Co dalej? Profil kamery. Tu możemy zmienić nazwę kamery, zmienić tutaj ten obrazek, który się wyświetla tam na górze. No i szczegóły modelu, model, numer seryjny, SSID, jakie jest połączenie internetowe. No właśnie, korzystanie z hotspotu Wi-Fi. Mimo iż mam moduł LTE podłączony do kamery, to teraz pod biurem, pod wideorejestratory 24 kamera przełączyła się na firmowe Wi-Fi i właśnie z tego Wi-Fi jest połączona z chmurą. Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego. Możemy wymusić, czy po prostu zainicjować aktualizację firmware'u właśnie też przez chmurę. Wczoraj akurat taka aktualizacja wyskoczyła. Szkoda, że nie nagrałem tego na ekranie, no ale generalnie tak to działa. Wybieramy zdalną aktualizację. No w tej chwili jest wszystko aktualne, więc nie ma co pokazywać, no ale wczoraj faktycznie taka aktualizacja wskoczyła, no i przebiegło to też przez chmurę. Uruchom kamerę ponownie, czyli zdalny restart kamery, rozłączanie baterii, czyli jakby rozłączanie tego połączenia między kamerą a baterią, czy tym powerbankiem pod siedzeniem. No i ostatnia opcja, dezaktywuj chmurę, czyli usunięcie połączenia mojego wideorejestratora z usługami chmurowymi Blackview. No i na koniec, ile właściwie korzystanie z tej chmury kosztuje? Tak jak wspomniałem, ja jestem na planie bezpłatnym, free plan i on dla mnie zupełnie wystarczający. Zwróćcie uwagę, ile funkcji jest tutaj już jakby zawartych w tym free planie, ale oczywiście z pewnymi ograniczeniami, bo mogę w ramach jednego konta mieć tylko jedną kamerę podłączoną, 10 minut dziennie podglądu na żywo, 100 razy odtwarzać czy pobierać pliki wideo. To jest moim zdaniem zupełnie wystarczające. Magazyn czy ten dysk w chmurze ograniczony do 5 giga. No nie ma śledzenia GPS, o czym mówiłem przed chwilą. No a historia plików przesyłanych do chmury ze zdarzeniami jest tylko z 2 dni, więc no też to jest ograniczenie. No a poza tym jest tutaj dość sporo pozostałych funkcji. Kolejny plan to jest Lite, to jest właściwie to samo co Free, tylko że z rozszerzonymi limitami. Możemy więcej kamer sobie podłączyć do jednego konta. Mamy nieograniczone zdalne odtwarzanie wideo i pobieranie. Większy rozmiar chmury, znaczy właściwie ten sam rozmiar, ale na każdą kamerę osobno 5 giga limitu. Niestety nadal nie ma śledzenia GPS, ale za to przesyłanie wydarzeń na żywo historia 7-dniowa zamiast tylko 2-dniowej. No i to kosztuje, moi drodzy, $4 miesięcznie za jedną kamerę plus $3 za każdą kolejną kamerę. 4 razy, no liczmy dla równego rachunku 4. 4 razy 4, 16 zł, niecałe 16 zł miesięcznie.
nie ma krzywdy moim zdaniem. Kolejny plan to plan Smart. No i tutaj mamy jeszcze więcej możliwości, jeszcze większe limity, że tak powiem, no bo właściwie brak limitów na LiveView, na zdalne odtwarzanie, 10 giga dysku w chmurze na każdą kamerę, 90-dniowa historia śledzenia GPS i 30-dniowa historia plików ze zdarzeniami, więc to już całkiem sowity limit. No ile to kosztuje? $8 miesięcznie, to jest raptem 32 zł, około 30 zł miesięcznie za tego typu możliwości. Też moim zdaniem nie jest źle. Za każdą dodatkową kamerę na koncie $6, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to może sobie podpiąć. No i ostatni plan to jest plan dedykowany zdecydowanie flotom, dużym przedsiębiorstwom, czy generalnie odbiorcom, którzy mają dużo samochodów i każdy z nich chce wyposażyć w kamerę BlackView. Tutaj dodatkiem takim istotnym, który wcześniej był też w planach darmowych, ale teraz już nie jest, to jest Flita Web Viewer, czyli taki podgląd na żywo, czy generalnie dostęp do usług BlackView Cloud i tych wszystkich funkcji, które tu pokazałem w aplikacji, ale w komputerze, w przeglądarce internetowej. Moi drodzy, to wszystko, co chciałem pokazać w aplikacji BlackView i w tym wachlarzu usług i funkcji chmurowych BlackView według stanu na marzec 2026 roku. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się pomocny. Jak macie jakieś pytania, zachęcam do komentarzy. Tam czytamy te komentarze i odpowiadamy i staramy się udzielać tej pomocy, jeżeli jest taka potrzebna. A tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Na kanale znajdziecie więcej materiałów dotyczących BlackView i aktualnej oferty, w tym recenzję BlackView Elite, więc zapraszam na kanał do subskrypcji. A tymczasem dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.